Cześć siemano. Dzisiaj w końcu przyszedł czas na długo wyczekiwany poradnik na Fire Library, czyli ognistą bibliotekę. Jest to RESP, na który możecie przyjść zarówno na 400 poziomie, jak i na 1100 poziomie. I w obu przypadkach te cyferki, które możecie tutaj wyciągnąć, będą naprawdę przyzwoite. Oczywiście na 400 poziomie są respy, gdzie będziecie wyciągać lepsze cyfry, choćby Kobry czy Isabi, ponieważ no, na lipce będziecie się po prostu na takich małych levelach męczyć. No jednak oczywiście, jeśli macie możliwość, bo na waszym serwerze macie wstęp na bibliotekę lub po prostu na serwerze nie ma Dominando, no to oczywiście możecie się tam wybrać, choćby ze względu na to, że pewnie będzie to mniej oblegany resp niż te wcześniej wspomniane. Natomiast jeśli chodzi o same cyfry, no to nie da się tego jednoznacznie tak naprawdę podać, ponieważ to ile będziecie robić expa, ile będziecie robić profitu stricte zależy od tego, jakie macie poziomy w teamie, od tego jak gracie, jak wiele tur pomijacie, no i jak macie wyskillowane oczywiście postacie, czy bardziej koncentrujecie się tutaj już na waszych levelach na ubiorze pod skilla, pod magic level, czy jednak nadal pod odporności, od tego czy trzymacie pereję, czy macie pereję na damage, czy macie pereję na defa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cyfry, jakie można wyciągnąć, no to na tych niższych poziomach myślę, że takie 6 milionów, oczywiście rawa na godzinę, to jest exp, jaki możecie tutaj wykręcić. My najwięcej ile tam mieliśmy, no to około 10 milionów na godzinę, natomiast to już na wyższych poziomach. A widziałem i takich, którzy robili i po 11, natomiast to już na powiedzmy 1300 levele były w teamie około średnio, więc no te też wyniki były wyższe. Natomiast na takich powiedzmy 800 plus poziomach, czy 700 plus poziomach, myślę, że powinniście być w stanie tutaj około 8 milionów w górę wyciągać. Takie 9,5 to już jest naprawdę przyzwoity wynik. Natomiast w tej chwili porozmawiamy sobie o tym, jak się przygotować do hunta na bibliotece, jakie EQ wybrać, jakie charmy, jaki imbuing. Natomiast później przejdziemy sobie do tego, jak bić respa, w jaki sposób ściągać klaty. Powiemy sobie, jak to robić na mniejszych, właśnie na 400, 500, 600 levelach, a później przejdziemy sobie przez to, jak bić już na tych wyższych levelach, żeby te cyfry po prostu maksymalizować. Dobrze, przechodząc sobie do ekwipunku, zacznijmy sobie od Knighta. No i tutaj ekwipunek musimy podzielić tak jakby na dwa sety, tak? Czyli taki set topowy, najlepszy, jaki tutaj możemy ubrać, natomiast oczywiście nie każdego na takiego seta będzie stać, jednak to jest optymalna opcja, czyli zaczynając od hełmu, czyli Falcon Coif z imbu na skilla i na manę. Mówię na skilla, no bo wiadomo, że Knight tutaj może mieć kluba, może mieć sworda, może mieć axa, więc oczywiście swojego main skilla tutaj wkładamy jako imbuing, do tego mana licza i w tym momencie mamy 10% odporności na ogień, 3% na obrażenia fizyczne, ponieważ te dwa żywioły tak naprawdę głównie będą nas tutaj interesować, jeśli chodzi o bicie Fire Lipki. To właśnie potwory głównie zadają obrażenia właśnie z ognia oraz z obrażeń fizycznych. Oprócz tego dochodzi nam też śmierć od talesów oraz ziemia od inków, no to z tym, że są to tak jakby już bardziej marginalne obrażenia, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy, już omawiając sposób bicia respa. Dalej, jeśli chodzi o zbroję, no to oczywiście Falcon Plate tutaj będzie najbardziej optymalnym wyborem. Oczywiście imbu na odporność na ogień oraz life leech. Do tego oczywiście mamy 12% wbudowanej odporności na obrażenia fizyczne. Jeśli chodzi o spodnie, Falcon Greaves myślę, że będą tutaj najbardziej optymalnym wyborem. Owszem, fabulegi mają 2%,
odporności na ogień, natomiast w całym rozrachunku te 2% odporności na ogień myślę, że dadzą mniej niż te dodatkowe 3% odporności na obrażenia fizyczne. W porównaniu z fabulegami oczywiście, tak? No bo tutaj mamy 7% odporności na obrażenia fizyczne. Nie mówię tutaj celowo, pomijam jakieś tam skille, magic levele i tak dalej, które są w zbrojach, no bo to tak naprawdę składające ku na lipkę jest mniej istotne niż właśnie te odporności. Jeśli chodzi o buty, no to oczywiście Soul Walkersy będą najlepszą opcją, jako że mamy 5% na ogień, 7% na fizyka, więc to jest najlepsza opcja, no też najdroższa. I na koniec zostawiam tarczę oraz broń. Dlaczego? Z prostego powodu. Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o tarczę, będzie Falcon Escuteon. Mamy tam 15% odporności na ogień plus 7 na fizyka. Natomiast wraz ze wzrostem levela będziemy od tarczy odchodzić, będziemy przechodzić w bronie dwuręczne, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o rycerzach, którzy używają Axa bądź Sworda, dlatego że Soul Shredder czy Soul Eater, tak nazywa się Axe, no mniejsza o to, w każdym razie dwuręczny Axe i dwuręczny Sword są po prostu najlepszymi broniami, jakich możemy tutaj używać. Natomiast no, jeśli macie mniejszy level, to raczej możecie o tym zapomnieć i raczej idziecie tutaj w broń jednoręczną, czyli no w Swordzie macie tutaj tak naprawdę do wyboru tylko Winterblade'a, w Axie chyba Cobra Axe, jak się nie mylę. Natomiast kluby, jeśli chodzi o broń dwuręczne, są w najlepszym położeniu, no bo od lodu mamy jednoręczną mackę soulową, więc oczywiście klub tutaj pójdzie w tym kierunku. No natomiast tak jak mówię, jeśli macie ten 800 plus level, 900 plus level nawet, no to wtedy już możecie sobie pozwolić na dwuręczny miecz, dwuręcznego aksa. Przy czym no też to zależy od tego, jak dużo będzie uchał wasz swords, jaki poziom magiczny ma druid, po prostu żeby tego leczenia nie zabrakło. No i oczywiście im wyższy level, tym częściej będziecie w stanie odpalać sobie to Utito, natomiast na tych niższych poziomach, zwłaszcza z dwuręką, raczej tego nie polecam, no bo te mobki mogą was po prostu wystrzelić, bo będziecie mieć dużo mniej odporności, a jednocześnie odpalając Utito jeszcze zwiększacie otrzymywane obrażenia. Także jeśli chodzi o dwurękę plus Utito, to raczej taki 900 level bym tutaj zalecał, żeby Knight miał i przy tym MS jeszcze będzie musiał sporo uchać. Dobrze, no to był taki top set oczywiście, który możecie sobie tutaj założyć, natomiast jeśli nie możecie sobie pozwolić na te przedmioty, no to Cobra Hood oczywiście ze skillem, z maną. Jeśli chodzi o klatę, no to Ornate Chestplate lub Eldritch Cuirass, tak się nazywa ta Eldritchowa zbroja, no to oczywiście i tu wkładacie ogień i HP. Podejrzewam, o ile Ornate Chestplate kosztuje parę groszy, no to z tą Eldritchową będzie większy problem, bo prawdopodobnie jest bezsensownie droga na każdym serwerze, bo jest po prostu rzadka. Jeśli chodzi o legi, to tak jak mówiłem wcześniej, Greavesy dadzą wam pewnie więcej, natomiast fabulegi też są spoko opcją, dają wam fizykę, dają wam ogień, jest ok. Oczywiście Cobra Bootsy lub Death Calcei, obie te opcje jako budki też będą spoko. No i jeśli chodzi o tarczę, no to Soul Bastion będzie tutaj dobrym wyborem. Eldritchowa tarcza będzie ok, natomiast to jest to samo co ze zbroją. Pewnie będzie bezsensownie droga. Natomiast Ornate Shield też będzie w porządku, też jakieś tam dodatkowe odporność na obrażenia fizyczne. Plus do tego jeszcze wkładacie wtedy, do wszystkich tych tarcz wkładacie imbu na ogień. Falconowa jest o tyle fajna, że nie musicie dopłacać do imbu na ogień, więc w jakiejś tam dłuższej perspektywie oszczędzacie po prostu pieniążki. Natomiast jeśli przechodząc do Paladyna, no to tutaj też nie ma jakiegoś wielkiego odkrycia.
Jeśli chodzi o hełm, no to Falcon Coif. Tutaj jeśli chodzi o imbu, na pewno Mana Leech. Natomiast możecie włożyć zarówno Magic Level, jak i Skilla. Tak naprawdę chyba obie opcje będą dawać wam podobny efekt. Natomiast też myślę, że tutaj warto wziąć pod uwagę, jak często będziecie odpalać Utito na tym paladynie. To też zależy od tego, jak dobrze leczy wasza drużyna, jaki macie level. Im częściej Utito, tym bardziej chyba warto będzie włożyć skilla na rzecz Magic Levela. Jeśli chodzi o zbroję, no to Soul Shell z imbu na Life Leecha. Wbudowaną już macie odporność fizyczną, macie 15% na ogień, więc nie musicie dodatkowego imbu też tutaj wkładać. Natomiast jest to dość spory wydatek. Falcon Greavesy tak samo jak u Knighta, jeśli chodzi o legi, no i Soul Stalkersy dadzą wam 5% fizyka, jeśli chodzi o budki. No i to jest taki ten set, tak samo jak w przypadku Knighta, topowy, najlepszy jaki możecie sobie tutaj założyć. No jeśli chodzi o łuki, no to tutaj sprawa jest raczej prosta. Top wyborem jest Soul Bleeder, czyli soulowy łuk, natomiast to raczej tylko elita i wybrani lub wyższe levele. Natomiast Falcon Bow jak najbardziej będzie tutaj super opcją i super wyborem, na pewno się sprawdzi i wam wystarczy. Jeśli chodzi o tego takiego budżetowego seta, no to Lion's Punch Helm jest ok. Ghost Chestplate z imbu na ogień oraz HP. Fabulegi oczywiście, tak jak w przypadku Knighta. No i chyba takim jednym budkami to jakieś Winged Bootsy, tylko po to, żeby mieć tego skilla dodatkowego, bo odporności w budkach chyba w żadnych nie macie. Więc no Paladyn tutaj jeśli chodzi o odporności, no to szału nie ma. Na Knightie też mogłem wspomnieć, że jeśli korzystacie z tarczy i macie tarczę falconową, no to możecie sobie włożyć do niej odporność na ziemię, żeby na klatach, na których są inki, dostawać mniej lub śmierć, żeby tam, gdzie są talesy, znów dostawać mniej. To jest takie, raczej jeśli macie troszkę mniejszy level, no to na pewno wam to w jakimś tam stopniu mniejszym bądź większym pomoże, jeśli chodzi o przeżywalność. Natomiast jeśli chodzi o Paladyna, no to do Soul Shella też może sobie włożyć tą odporność, zwłaszcza na śmierć, no bo o ile na małych levelach nie, o tyle na tych większych, no to Paladyn już będzie się gdzieniegdzie doklejał i żeby go po prostu te talesy nie wystrzeliły gdzieś tam przez przypadek, to fajnie tą odporność na śmierć mieć dodatkowo. Na pewno nie zaszkodzi, a raczej pomoże. No i przechodząc szybciutko do MS-a, no to czy MS, czy Druid, Falcon Circlet, jedyny słuszny wybór, jeśli chodzi o hełm, 9% na odporności na ogień. Do tego wkładamy Magic Level i Mana Leecha. Dalej u MS-a mamy Soul Mantle z imbu na ogień oraz na HP. Do tego mamy 4% fizyka wbudowane i 4 Magic Levele, więc to jest najlepsza tutaj opcja. Jeśli chodzi o legi, no to u MS-a tak naprawdę mamy Magma Lexy do wyboru, no chyba, że uważamy, że nie potrzebujemy tyle odporności, no to możemy sobie jakieś Gnome legi założyć, czy soulowe legi jeszcze lepiej, bo po prostu dadzą nam więcej, soulowe będą w sumie spoko opcją, bo dadzą nam jeszcze dodatkowo więcej Magic Leveli, a jednocześnie odporność na śmierć, więc te talesy nie będą nas tak karać. Jeśli chodzi o spellbooka, ja jestem osobiście zwolennikiem Lion Spellbooka z prostego powodu, że dostajemy tutaj odporność na obrażenia fizyczne, największą jeśli chodzi o magów, no i do tego wkładam oczywiście imbu na ogień. Jeśli nie Lion Spellbook, no to możemy, jeśli nie chcemy robić tego imbu na ogień, no to Umbral Spellbook, Master Umbral Spellbook też będzie spoko opcją, mamy tam 5% odporności na ogień, ewentualnie możemy jakiegoś czy to Shoulder Plate'a, czy Spirit Guide'a z imbu na ogień też możemy używać, też będzie w porządku. No i u MS-a oczywiście mamy Makeshift Bootsy, no ale to raczej ci bardziej zamożni będą sobie na nie mogli pozwolić, zawsze to 6% więcej na ogień. No i Falcon, jeśli nie mamy soulowego Wanda, no to Falcon Wand jeszcze 8% odporności na ogień, więc to już jest tak naprawdę całkiem na bogato.
No natomiast to była taka wersja dla tych bardziej zamożnych. Jeśli nie możemy sobie jeszcze na soulowe itemy pozwolić, no to zawsze możemy sobie używać Dwarven Armora, w którym mamy 5% fizyka, do tego mamy 2 sloty, więc wkładamy sobie Fire i HP. Oczywiście tracimy tutaj Magic levele, no ale uwierzcie, że przynajmniej, zwłaszcza na tych mniejszych levelach, istotniejsze dla was będzie to, żeby przeżyć, niż to, żeby mieć dodatkowe 4 Magic levele. Zawsze odporność, Magic level. Ewentualnie też często MS-i biegają w Todze Mortis z imbu na HP, lub raczej bardziej imbu nawet na ogień niż na to HP. Imbu na ogień oddaje, no ta odporność jest tutaj szczególnie istotna. Legi, no to jak mówiłem, budżetowo, no to zakładacie co możecie magmy, żeby mieć więcej odporności. Jeśli nie magmy, no to zakładacie coś z Magic levelem, co tam macie pod ręką. Im lepsze, im więcej, tym lepiej. Tak jak wcześniej powiedziałem, Amber Spellbook będzie w porządku. Natomiast tu ja raczej zalecałbym jakiegoś spellbooka, gdzie możecie włożyć imbu na ogień. No i oczywiście, jeśli nie macie makeshift bootsów, bo są drogie, no to Dreamwalkersy będą w porządku, bo po prostu dadzą wam odporność na ziemię, dodatkowe te 8%, które was może po prostu gdzieś tam uratować w momencie, jak się odklei ink blob lub gdzieś tam koło tego inka przebiegacie i was uderzy, no to zwłaszcza na mniejszych levelach może to się skończyć one-shotem, więc na pewno wam nie zaszkodzi. Natomiast oczywiście też magma budki też będą w porządku, to zawsze dodatkowa odporność na ogień. No i kończąc sobie druidem, to jak wspominałem, Falcon Circlet to jest podstawa, to jest jedyny hełm, który ma tutaj rację bytu. Imbu oczywiście M-level mana. Soul Shroud z imbu na ogień i na HP. Oczywiście tutaj jeśli chodzi o zbrojkę, no i Soul Stridersy najlepsza opcja jeśli chodzi o spodnie, no tutaj druid jest na uprzywilejowanej pozycji, bo najlepsze legi dla druida mają odporność na ogień i to 10%, więc całkiem przyzwoicie. Do tego, tak jak mówiłem, tak samo jak u MSA Lion Spellbook z imbu na ogień. Jeśli nie macie, no to Amberalka, tudzież jeśli ktoś ma, to Eldritch Tom, jeśli nie chce po prostu robić na imbu, to w Eldritch Tomie będzie miał 6% odporności wbudowanej na ogień, nie będzie musiał robić imbu, też fajnie. No tak jak tam wcześniej mówiłem, Spirit Guide czy Shoulder Plate z imbu na ogień też będą w porządku. No i jeśli chodzi o budki, no to jeśli nie magmy, bo wolimy M-level, no to te Dreamwalkersy, żeby mieć więcej odporności po prostu na ziemię, żeby tak samo chronić się przed tymi inkami. No i tak jak w przypadku MS-a, jeśli nie mamy soulowej zbroi, soulowych spodni, no to Dwarven Armor z imbu na HP na manę będzie w porządku, Fire Raiment też będzie w porządku, natomiast no ja osobiście wolę mieć przy sobie tutaj imbu przynajmniej na HP, naprawdę oddaje niż te 4 Magic levele z Elementa. No i oczywiście Magma Bootsy na stopkach też są spoko. Jeśli chodzi o różdżkę, no to jeśli nie mamy Soul Hexera, to zostaje nam Cobra Rod i tutaj raczej nie ma dyskusji. Obok Soul Hexera Cobra Rod jest najlepszym rodem dla druida i tak naprawdę nie ma sensu sobie się zastanawiać nad jakimkolwiek innym. Da nam największy tutaj komfort expa. No i jeśli chodzi o ekwipunek, to jest tak naprawdę wszystko. Myślę, że w miarę szczegółowo to omówiłem. Przejdźmy sobie do charmów. Jeśli chodzi o charmy tutaj, no to na książkę ustawiamy sobie Wunda bądź Poisona, natomiast na Squida Freeza. Natomiast no ja też uważam, że dobrze jeśli na przykład 2 osoby sobie ustawią na książkę Freeza, a 2 na Squida, bo wtedy będą nam te potworki w miarę równo padać. Matematycznie więcej daje Freeze na Squida, natomiast w praktyce fajnie jak to jest zbalansowane, bo wtedy w miarę równo nam i książki i squidy
padają. No i oczywiście jeśli ustawimy sobie na Booka Freeza, no to wtedy Wunda lub Poisona ustawiamy na Squida zamiennie. Jeśli chodzi o Inka, jak już mamy oczywiście wbite Inki, bo trochę to zajmuje, no to Knight najlepiej jeśli sobie ustawi pary, to będą nam te Inki szybko siadać, natomiast magowie, Zapa, Low Blowa, Dodge'a też spoko, tak samo Paladyn, Knight zresztą też może ustawić tak naprawdę Dodge'a na tego Inka, na pewno zwiększy nam to po prostu bezpieczeństwo. Ja osobiście zawsze na Inka miałem Dodge'a i jakoś bezpiecznie się z tym czułem. Natomiast jeśli bijecie na mniejszych levelach, to tego Dodge'a, Knight tego Dodge'a może ustawić sobie na Squida, też będzie tutaj bezpieczniejszy trochę. Na pewno mu to pomoże, jeśli chodzi o przeżywalność. Natomiast no, mój Knight zawsze krzyczy, że Dodge to jest w ogóle useless i ma być damage robiony. Dlatego to tylko tak gdzieś tam powiedzmy jako ciekawostka. Natomiast mówię, jeśli przyjdziecie tutaj na 500 Knightem, no to ja bym jednak tego Dodge'a sobie w Squida ustawił. No natomiast jeśli chodzi o talesy, no to na wyższym levelu to właśnie u nas Knight zapinał Dodge'a właśnie na talesa, ponieważ tam gdzie na niektórych klatach tych talesów się trochę robiło. Natomiast profesją magiczną czy paladynem możecie ustawić sobie Divine Wrath'a, Poisona, Zapa, Wunda. Jeśli paladyn się dokleja, to też może sobie ustawić tego Dodge'a na talesa, też mu to na pewno pomoże, bo talesy nie mają dużo HP, więc tak naprawdę i tak padną relatywnie szybko, natomiast zarobią sporo obrażeń, więc myślę, że warto się przed nimi troszeczkę zabezpieczyć. Na pewno na książkę ustawiacie sobie tutaj czarmy ofensywne, no bo książki mają po prostu najwięcej HP, no i zależy wam na tym, żeby jak najszybciej padały. Tak samo te Squidy. Raczej tutaj kierujemy się czarmami ofensywnymi, za wyjątkiem, tak jak mówiłem, niskolevelowych Knightów. No Inki, talesy, no tutaj to już zależy od was tak naprawdę. Możecie sobie ładować tego Dodge'a, żeby po prostu czuć się bezpieczniej, natomiast każdy ofensywny charm też będzie w porządku. No i jeśli chodzi o charmy, to tak naprawdę wszystko, więc zostało nam do omówienia jeszcze tylko to, z czego bijemy i będziemy sobie mogli przejść już do tego, jak bić samego respa. Oczywiście, skoro wszystko bije nas z ognia i prawie wszystko bije nas z ognia i ubijamy się pod ten ogień, no to my bijemy oczywiście z lodu, bijemy głównym żywiołem, czyli będzie lód, czyli avalanche. Oczywiście do tego Druid ma tutaj Terra Wave'a, Ice Wave'a, Ice UE. MS natomiast tutaj zostaje mu Wischury oraz UE z energii. Knight, tak jak mówiłem, broń z lodu. Jeśli nie mamy z lodu, no to chyba fizyk. W sumie tak ciężko mi powiedzieć, z czym może Knight tutaj przyjść, jeśli nie z lodem. No lód tu po prostu robi robotę. No i paladyn oczywiście strzałki, avalanche, massany. No i to jest tak naprawdę wszystko. Z ważnych informacji, jak już tutaj mówiliśmy o ekwipunku, o charmach, myślę, że warto dodać, że jeśli przychodzicie tutaj na początku jeszcze bez charmów, no to Knight warto, żeby sobie, zwłaszcza jeśli przychodzicie na tych mniejszych levelach, to Knight powinien sobie odpalić defy, przynajmniej do momentu wbicia Dodge'a i ustawienia sobie go na Squida, to warto, żeby Knight te defy miał. Jak już bijecie charmy, to już te defy nie będą wam tak bardzo potrzebne, ewentualnie wtedy Knight sobie może jednego defa trzymać. No i jeśli chodzi o przygotowanie się do hunta, to jest tak naprawdę wszystko. Pozostaje nam jeszcze kwestia przygotowania sobie samego respu, natomiast do tego, jak sobie przygotować respa, żeby wam się tutaj wygodnie expiło w miarę bezpiecznie i
wydajnie, no to gdzieś tutaj na górze powinien wam się pojawić link do filmu, w którym opowiadam o tym, jak właśnie sobie pozamykać potworki na lipce, żeby się wam przyjemnie expiło. Oczywiście też ten link będzie w opisie filmu, więc sobie w tym momencie możecie zapauzować ten film i skoczyć do tamtego, żeby sobie przejrzeć, jak pozamykać tą lipkę. Natomiast teraz przejdziemy sobie już do samego bicia i ustawiania się na kolejnych klatach, na kolejnych okrążeniach, żeby jak najwydajniej tego respa sobie po prostu obić, począwszy od wersji dla niższych poziomów, potem sobie przejdziemy do wersji dla wyższych poziomów.